Dzień dobry, dzisiaj mam ze sobą Gabrielę. Gabriela, czy możesz się przedstawić naszym gościom? Dzień dobry, nazywam się Gabriela Gajewska-Przerada. Jestem menadżerem działu BHP i ochrony środowiska w międzynarodowej korporacji. Od 16 lat zajmuję się tematyką BHP. Gabriela, już skorzystałeś z naszego szkolenia BBS, Bezpieczeństwo Behawioralne. Minął chyba rok, z tego co pamiętam. Zgadza się. Tak? Czy mogłabyś powiedzieć, jakie korzyści odzyskałeś po tym szkoleniu, jak wróciłeś na produkcję do zakładu? Przede wszystkim szkolenie usystematyzowało moją wiedzę, ale też pozwoliło mi na zrozumienie, czym jest BBS. I to, co pamiętam z Twojego szkolenia, Janet, to tort i wisienka na torcie. To, co mówiłaś, że żeby wdrożyć BBS, to potrzeba mieć stabilną podstawę. A BBS jest wisienką na torcie. Najpierw musimy zbudować tą podstawę i być pewni, że mamy nad czym pracować. I kolejnym etapem jest BBS. No i podjęliście może próby przygotowania ku temu, żeby wprowadzić system BBS w swoim zakładzie? Tak, chociaż nie było to łatwe, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, trzeba było przygotować się do tego. W związku z tym, jak pamiętamy, wspólnie robiłyśmy analizę kultury bezpieczeństwa w firmie, więc po to, żeby zidentyfikować luki w systemach i żeby móc ocenić, czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu. Oczywiście ta analiza została wykonana, pewne działania podjęliśmy i teraz jest czas na to, żeby wdrażać elementy BBS, ale zdecydowaliśmy się na to, że BBS nie będzie osobnym projektem, BBS będzie częścią innych narzędzi, które wdrażamy w firmie. Wdrażamy Safety Management Walk, ale już w tych Safety Management Walkach wdrażamy elementy również BBS-u. Chciałabym tylko naszym widzom powiedzieć, że Safety Management Walk to jest wizyta bezpieczeństwa przez najwyższy management. Gabriela, gdybym Cię teraz poprosiła po tym szkoleniu, jak już wrócisz do swojego zakładu, wypunktować, jakie są korzyści odczułaś czy wdrożałaś dla swojej organizacji, dla swojej firmy, dla swojego zakładu? Myślę, że po pierwsze to było uświadomienie managementu, czym jest BBS. Dlatego, że wcześniej rozmawialiśmy o tym i organizacja chciała wdrażać BBS, ale myślę, że nie było zrozumienia, jak to poprawnie należy zrobić. Więc tutaj bardzo duża praca z managementem, żeby uświadomić, czym jest proces BBS, że to nie jest projekt, że to jest długoterminowy program, który ma się skupić w bardzo dużej mierze na pracownikach, tak? Na odpowiedniej komunikacji, na kreowaniu kultury braku obwiniania. Tak? To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Więcej chwalić, szukać źródeł zachowań, szukać luk w procesie, natomiast nie patrzeć na to, co ludzie robią bardzo powierzchownie. Więc głównie praca z managementem, podsumowując. Chciałabym tu podsumować to, co Gabriela powiedziała, że BBS to nie jest proces, to nie jest projekt, tylko proces. To, co powiedziała Gabriela, bardzo ważne, że to jest uświadomić management, pracować nad komunikacją, pracować nad tym, że BBS to nie jest obwinianie, tylko szukanie źródłowych przyczyn zachowania pracowników. Bardzo się cieszę z tego, Gabriela. A teraz pewnie takie bardziej osobiste pytanie. Ty jako człowiek, który cały czas się rozwija, z tego co wiem, jak to szkolenie BBS, które odbyło się w zeszłym roku, wpłynęło na Twój rozwój osobisty jako menedżera, jako człowieka, który zajmuje się fachowo bezpieczeństwem? Ja się interesowałam BBS-em już od jakiegoś czasu. W związku z tym czegoś mi brakowało jeszcze w mojej wiedzy, tak? Trudno było stwierdzić czego. Szukałam, dowiadywałam się, czytałam dużo, ale czułam, że to jest jeszcze miałam niedosyt tego, tak? I szukałam dobrego szkolenia. Nie było łatwo, bo dostałam się do Was na szkolenie za drugim razem. Natomiast to szkolenie uzupełniło to moją lukę w wiedzy, tak? Ułożyło mi to cały proces, znaczy utwierdziło mnie w tym, że moje myślenie na temat BBS-u jest poprawne. Że najpierw trzeba przygotować się do tego procesu, potem mieć plan na to, co zrobić i potem monitorować ten proces i ciągle ulepszać. Dla mnie personalnie
tak jak powiedziałam, zamknęło mi tą moją lukę w wiedzy, ale też spowodowało, że zaczęłam się tym tematem interesować jeszcze bardziej, tak? I zgłębiać tematykę, czytając książki, artykuły naukowe, jakby nie poprzestając na ciągle się rozwija. Ciągle się to rozwija. właśnie bardzo dobrze. Ale powiedz mi, czy BBS to też dotyka takich tematów, jak rozmawiać z zarządem? Bo cały czas rozmawiasz z zarządem, zarządzasz ludźmi, czyli mówimy i w górę, i w dół. Czy to pomogło Ci w jakiś sposób rozwiązywać problemy, jeśli chodzi o management i podejście bardziej holistycznego w zarządzaniu i budowaniu tej kultury bezpieczeństwa? Oczywiście, dlatego że BBS opiera się w dużej mierze na komunikacji odpowiedniej, tak? Umiejętności słuchania, umiejętności zadawania otwartych pytań, aktywnego słuchania, tak? Słyszenia tak naprawdę, więc ta umiejętność sprawdza się na każdym poziomie. Oczywiście musimy dostosować, ale mimo wszystko w taki sam sposób rozmawia się z pracownikiem na linii produkcyjnej i też można rozmawiać z zarządem, dostosowując oczywiście, ale cały czas otwarte pytania i słuchanie to jest bardzo ważna umiejętność i tego się uczymy też na BBS-ie. Tak, chciałam też znowu podsumować to, co powiedziała Gabriela, że BBS to też umiejętność rozmawiać z zarządem, z pracownikami. Też to jest umiejętność rozwijać komunikację, bo BBS też pozwoli naszym ludziom wychodzić ze strefy komfortu. A tylko rozwijamy się wtedy, kiedy wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Gabriela, chciałam Ci podziękować za ten czas, który poświęciłeś. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Ze swojej strony życzymy Ci powodzenia w pracy i w Twoim personalnym rozwoju. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.